Tu jeszcze leżą czyjeś dokumenty. Nie wiem, czy osoba, która tu żyła, już nie żyje, czy może po prostu nie chce tutaj wrócić. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Kontynuujemy naszą wyprawę przez prefekturę Fukushima. Jesteśmy w miejscowości Namie. Jest to miasto duchów, które bardzo powoli wraca do żywych i chcemy wam to właśnie pokazać. Zaczynamy. Żeby to jak najlepiej wam pokazać, po prostu się rozdzielimy. Macie radio? Mamy. To standardowo? Na szósteczkę? Szósteczkę. Szóstkę z plusem. Dobra, ja tutaj sobie odbiłem na bok w takie bungalowy. Stoją jeszcze rowery. Tutaj możecie zobaczyć, o, to jest właśnie tak zamknięta strefa. Normalnie możesz wjechać samochodem, po drugiej stronie burzą jakiś dom. No ale tutaj stoją rowery. Dziecięce, damskie, męskie. Chociaż w sumie wszystkie mają ramy jak damki. Wiadomo, że miasto duchów jest w mocnym cudzysłowie. Ło, dzień dobry. Właśnie a propos duchów przeszłości. Tu mamy jednego z takich duszków strefy. Dużo bardziej ciekawi mnie właśnie tutaj. No wiadomo, do miejsc, które są zamknięte, nie będziemy wchodzić, bo to jednak są czyjeś domy. No ale tak jak tutaj, no aż się prosi, żeby nie skorzystać. No i jak tutaj nie powiedzieć, że to jest miasto duchów, Ghost Town. Jeśli rzeczywiście idę sobie alejkami, dookoła mnie domy i nikogo, żadnej żywej duszy, trawniki nieskoszone, chwasty wystają. Chmura, która szła od reaktora, zahaczyła właśnie o tą miejscowość, o to miasto. Ale słuchajcie, w tym momencie dana część jest oddana, jest po dekontaminacji i tutaj ludzie mogą powracać. To czy powracają, czy nie, to już jest inna kwestia. Wiecie, wrócić, owszem, pewnie wiele by chciało. Tylko że do czego? Dom stoi, można zamieszkać. Ale nie ma sąsiadów, nie ma sklepów, nie ma szpitali, nie ma znajomych. Nie ma tak naprawdę jak ten rozrywka, nie wiem, po pracy wychodzić, a przede wszystkim pracy nie ma. Szczególnie młodzi ludzie nie chcą wracać, starsi no to może tak sentymentalnie bardziej i powracają, natomiast młodsi no było jak było i gdzieś indziej sobie po prostu ogarnęli życie, tak? Czuć dosyć mocną stęchliznę. Ale zobaczmy, co tutaj mamy. Znaczy, coś pozostało się na dokumenty. Ciekawe, kto tutaj mieszkał, czy ktoś starszy, czy normalna rodzina. Ale podejrzewam, że tego się nigdy już nie dowiem. Ulotka jakaś. Lata 2000. Tutaj jestem ciekaw tego kalendarza. Visiting card file. Kurde, jakby hotel jakiś. Dobra, to wszystko jest puste. I zobaczcie, ktoś wizytówki tutaj wkładał. Kalendarz z summitami. Marzec 2011. I czas się zatrzymał na 5:06. Sądzę, tak jak patrząc na resztę budynków i na ten konkretny, to właściciel już po prostu chyba nie zamierza nigdy tutaj wrócić. Zobaczcie, jak wszystko zaśniedziałe. Tutaj czas się zatrzymał ewidentnie w 2011 roku. I tutaj nic się nie zmieni. Wątpię, żeby to było związane z akcją dekontaminacyjną. Ale tutaj też nie było szabrowników. To jest po prostu zrobiony straszny bałagan. W lodówce niewiele zostało, ale może to i lepiej. Chyba że to pozostałeś po trzęsieniu ziemi, że po prostu wszystko się poprzewracało. Właściciela nie było wtedy w domu. I już nigdy więcej go tutaj nie było z powrotem, bo już nie zdążył wrócić. Ja to celuję obejść te bungalowy z drugiej strony i może rzeczywiście coś ciekawego albo któryś będzie otwarty. Ale zobaczcie, będę zaraz wchodził w takie osiedle i niesamowita sprawa. Powiem wam, że czuję się
jakbym szedł po jednej, nawet i z warszawskich osiedli, tak? Tylko po prostu jest mniej posprzątane. Opuszczone. Zobaczcie, znalazłem wybitą szybę. Wejdę na szybko do domu. Patrzcie się, jak to wygląda mniej więcej. Nie chcę nic mówić, ale tu jeszcze leżą czyjeś dokumenty. Nie wiem, czy osoba, która tu żyła, już nie żyje, czy może po prostu nie chce tutaj wrócić. Nie powiem, ale gdybym miał taki system w domu, to też bym się nie obraził. Zobaczcie, jak to wygląda. Widać, że ktoś tutaj jeździł albo na skuterze, albo na motorze. To był jakiś pokój dziecka. Nastolatka. Książki, komiksy. Półeczka na telewizor. Telewizor już nie ma, więc pewnie osoba, która uciekała, od razu wzięła telewizor ze sobą, ale też stoi tam dyktafon. Chodźmy dalej. Teraz znajduje się na drugim piętrze, na pierwszym piętrze, przepraszam. Tutaj jakby sypialnia, kołdra, albo taki pokój, living room bym go nazwał, albo pracownia. Junak, przepraszam, Yuki. Maszyna do szycia. Wszystko zostało tak jak 8 lat temu. Tu zobaczcie jeszcze plac zabaw. A na placu zabaw to, co stoi teraz, to dozymetr. Dozymetr pokazuje 0,248, a za chwilę zobaczymy, ile pokazuje nasza Terra. 0,26, czyli tyle ile tamten. Czyli wszystko by się zgadzało. Tu fajną rzecz z daleka przyhaczyłem. Nie wiem, czy nie jest sklep, a przy nim automaty, bo jak wiecie, w Japonii automatów jest bardzo dużo i można w nich kupić naprawdę różne dziwne, przedziwne rzeczy. Te automaty tutaj zostały i stoją, a jak dobrze pamiętam, to chyba jeden automat przypada na 5,5 Japończyka. To jest paradoks miasta Namie, że to miasto od 2017 znowu jest tą strefą dostępną, gdzie mieszkańcy mogą powoli wracać. Miasto, gdzie przed katastrofą mieszkało 22 000 osób, teraz mieszka niecałe 900. Tak jak chodziliśmy na zewnątrz, mały pokój, możliwe, że dziecięcy. Jak wcześniej chodziliśmy na zewnątrz, te budynki wszystkie są w świetnym stanie. To w międzyczasie mijamy takie jak ten, które, no mówmy się, wszystkie prywatne rzeczy zostały, ale już nigdy, no umówmy się, ten budynek już raczej nigdy nie będzie zamieszkany. Jest samochód, coś czego też szukałem, widzicie? Nieruszony od paru lat. Też się tutaj zastanawiałem, czemu te samochody są takie małe i czemu niektóre mają żółte blachy, a inne białe blachy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Te żółte blachy oznaczają po prostu to, że że one mają mniejsze silniki i ci ludzie płacą po prostu mniejsze podatki. To jest, bo uważam, że uczciwe, jeśli o to chodzi, bo mniejszy silnik, mniejsze zanieczyszczenie, mniejszy podatek. W samochodzie jeszcze paczka szlugów. Wiem, że to złe porównanie, ale widok tego samochodu przypomina mi grę Fallout. No i w sumie to miasto trochę też przypomina to. Powiem wam, że aż dziwnie się czuje człowiek. Bo normalnie mi się wydaje, jakbym szedł po prostu jedną z ulic, tak? A gdzieś tutaj po bokach mieszkają ludzie. Wcale tak nie jest. No zobaczcie. Tu stoją automaty. I co ciekawe, połowa jest ciepła, połowa jest zimna napoi z jednego automatu. Jest sklep otwarty. Zobaczcie, jeszcze stoją produkty na półkach. Tylko zapalę tutaj lampę. Zawsze to coś, tak? Myślę, że tutaj szczury już swoje porobiły.
karteczki jakieś leżą. Różne artykuły spożywcze. Znaczy to jest chemia akurat tutaj. Ale tutaj znowu macie na przykład mrożonki. I wszystko. Wszystko jest jak leży. Jakieś gotowe posiłki. To jakieś papiery chyba są. Tutaj sól. Masakra. Tak jak było, tak zostało. Zwróćcie uwagę, jak są puszki poprzegryzane. To jest wszystko przez zwierzęta, które tutaj poprzyłaziły. I cały ten dobytek rozszabrowały. Z jedną rzeczą się chyba musicie ze mną zgodzić, że jeżeli coś takiego byłoby w Polsce, to raczej długo by nie wytrzymało. W tym konkretnym budynku ewidentnie widać, że albo właściciel z niego zrezygnował, albo właściciela już po prostu nie ma. Jest zostawiony samy sobie. Chciałbym też wspomnieć o tym, że po samej katastrofie, gdzie zginęło mniej więcej 19-20 tysięcy osób, to jest tak naprawdę liczba osób zabitych przez ten żywioł, przez tsunami, przez trzęsienie ziemi, ale nie liczą jeszcze ludzi, którzy popełnili samobójstwo. Zobaczcie, jaka to była trauma. Naprawdę wiele osób popełniła samobójstwo potem, bo nie widziała sensu życia. Teraz popatrzcie po tych domkach. Słuchajcie, to jest tak, jakbym szedł po Wilanowie w Warszawie. Po prostu godzina taka, w której wszyscy pojechali do pracy. Fajne budynki, pozamykane, pozasłaniane rolety. Aż ciężko uwierzyć, że nikt tutaj nie mieszka. Ale to jest... Dalej musi być wszystko kwestią psychologiczną. I ludzie potrzebują czasu, żeby po prostu tutaj znowu było zamieszkane. Tu się zastanawiam, co jest. Wygląda jakby czyjś dom tutaj był. No. Może nie dom, ale... Chociaż nie wiem, może ktoś miał z przodu sklep, a z tyłu mieszkał. Telewizor stoi. Wszystkie szafki. Ty, to jest czyjaś chata. Czyli ktoś miał z przodu dom, z przodu miał sklep, a z tyłu sobie mieszkał. Tutaj kalendarz akurat 2008 maj, ale można znaleźć właśnie z 11 marca 2011 roku. Tak naprawdę wchodząc tu powinno się wziąć buty. Niesamowite. A zarazem bardzo, ale to bardzo smutne. Toalety. Tak. Tu była pralka i tu była wanna i zobaczcie, jaka śmieszna akcja. Wanna jest sterowana elektronicznie. Woda w tej wannie, widzicie? Dobra, słuchajcie, mam jeszcze jakieś niecałe pół godziny do zbiórki. Będę powoli wychodził z tego domu i sklepu i poszukam czegoś równie ciekawego, a muszę zrobić to powoli, i po cichu, bo jednak tutaj jeżdżą, tak, a nie do końca chciałbym, żeby mnie widzieli. Zwróćcie uwagę na ten znak, mimo że właśnie strefa jest dostępna i można tutaj mieszkać. Zobaczcie, w jakim jest stanie. Wszystko pordzewiałe. To naprawdę praktycznie w ręku rdza zostaje. Ale światła, wszystko jest dostępne. Jestem pewien, ale chyba będę przechodził obok tych baraków tymczasowych, które zostały wybudowane dla ewakuowanych mieszkańców. To ewidentnie musiały być te domy tymczasowe. Nawet jeżeli dobrze pamiętam, jak jeździliśmy z przewodnikiem, to nam je pokazywał. No ale no tak, ale ktoś tam mieszka. Plac zabaw, domy i puste ulice. Jedziemy dalej.
teraz chcę wam pokazać miejsce, które już jest bardziej zamieszkałe i jakby jest centrum tego miasta. Dalej to jest to miasto. Tak, ale też kwintesencja urbexu. Dalej będzie kwintesencja urbexu, będziemy mieć dla was pewną perełkę. Przyjechaliśmy z tamtej strony i tam były właśnie te osiedla całe, co widzieliście i tak dalej. A teraz pokażemy wam tą stronę, która po części troszeczkę jest opuszczona, a troszeczkę nie jest opuszczona. Idziemy taką główną ulicą od stacji kolejowej. No, stoimy na ulicy i w sumie niewiele się dzieje. Zgadza się. No a pani wychodzi ze sklepu, tak? Zobacz, że tutaj jest jakieś życie, że są bloki, że jest to oczyszczone, że stoją samochody, że jest sklep, że jest tutaj pani, tam jest stacja, toaleta, knajpa, kawiarnia, więc tutaj już tętni życie. A, to jakiś sklep malarski musiał być, bo są pędzle, jakaś książka zgniła. No i lodówka, gdzie puszki to leżą chyba od dobrych 8 lat. Tutaj to wszystko jest porwane, więc to naprawdę od czasów ewakuacji to nikt się nie zajmował tym. Też widziałem to wcześniej w internecie i wyglądało to tak, żeby to było niby w zamkniętej strefie. A zobaczcie, normalnie wzdłuż, tutaj jest ta ulica, w którą cały czas idziemy, a tu sobie stoją. Tylko że niby Yamaha, a stoi Honda i Suzuki, co nie? Patrz, jakie krosy są w środku, ty! O! Sorry, że ci przerwę, ale takiego krosa to bym przytulił. Stary, one są jeszcze zabezpieczone i folie jedynie No są... to są nówki sztuki, co nie? No, Tylko no, niektóre mają pozdejmowane te poprzednie błotniki, ale... ale tutaj nawet zobacz, to jest motor w bardzo dobrym stanie, tylko po prostu góra jest Gdzie ściągnięta. jest motor w dobrym stanie? No dobra, on w lepszym stanie Sam wygląda. jest cały rozebrany. Części zostawione, ale zobaczcie, jak mocno to jest zardzewiałe, nawet nie da się ruszyć tego łańcucha. I skrzynki. Prawdopodobnie dla pracowników. Wszystko zostawione tak jak było. Wszystko zostawione. Nie zmienia się nic. Co to jest za samochód? Land Rover? Nie wiem. W ogóle w Japonii są tak pokręcone samochody, że ja ich nigdy w życiu w Europie nie widziałem. Ale stary, zobacz jaki jest zaśniedziały, jaki jest brudny. Kanoma tu jest napisane, czy Corona? Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, co to może być za samochód, ale tak, tutaj z jednej strony ulica i normalnie jeżdżą auta, a w środku stoi taka perełka. Też chcemy obalić parę mitów na temat tego prefektury fukushimskiej, że tu wszystko jest zamknięte, bo też ciągle o tym mówię. Nie jest tak. Są po prostu zdjęcia zrobione w taki sposób, żeby to wyglądało, nie da się wjechać, nie da się wjechać. Oczywiście są bramy, są miejsca, gdzie nie wjedziesz, chyba że masz na to specjalne pozwolenie. I tam ciągle trwa dekontaminacja. Skażenie jest wyższe, ale tak naprawdę tych miejsc jest coraz mniej. Jak zobaczycie na mapę, którą Kuba na pewno wam pokaże, będzie w naszym filmie, zobaczycie, że obszar kiedyś był dużo większy, na czerwono. Teraz tak naprawdę większość już jest na szaro, czyli był zamknięty, ale wrócił do normalności i można po nim chodzić tak jak my teraz. Miasto na mnie, tak jak i inne kiedyś skażone miejscowości, powoli podnosi się z kolan, a ludzie wracają. Ten niegdyś niedostępny obszar dziś jest pełen kontrastów. Z jednej strony opuszczone domy, z drugiej hotele i restauracje, a w tle burzą jakiś naruszony przez trzęsienie ziemi dom. To, co po nim zostaje, to taka pusta parcela. W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was pewien bonus w postaci dodatkowego filmu, który pojawi się niebawem na kanale. Ale nie chcemy jeszcze wiele zdradzać. W następnym odcinku, który jest zawsze w każdy piątek, wybierzemy się do ogromnego opuszczonego kasyna. Pamiętaj więc o subskrypcji kanału, aby niczego nie przegapić. Odwiedź też kanał Emila, który był razem z nami w Fukushimie i zobacz strefę jego oczami. Do zobaczenia na następnej wyprawie.